Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes, i chciałam Was zaprosić na film o perfumach mojego partnera. On nie ma tego tak dużo jak ja, więc film nie będzie taki długi, ale pomyślałam Wam, że tak w sumie nie wiem dlaczego. Ja mówię tylko o swoich, on też się perfumuje i większość z tych perfum kupiłam mu zresztą ja. Oczywiście dużo wybierał sam, tam gdzie akurat byliśmy, ale też kupuję mu ja, więc dlaczego miałabym o tym nie wspomnieć? I oczywiście on ma też takie oklepane perfumy. Mój partner pracuje razem ze mną w firmie i on jest od tej brudnej roboty, więc on nie zużywa tyle perfum, co zużywam ja. Nie oszukujmy się. On się do pracy nie wyperfumowuje najlepszymi perfumami, bo nie ma to po prostu sensu. Ma takie gorsze perfumy na te dni i zaraz Wam właśnie o tym poopowiadam. To ja Was serdecznie zapraszam. Pogadajmy sobie o tym. Dobrze, więc zacznę od tych perfum, które ma na takie właśnie robocze dni. I to są perfumy, których już prawie nie ma, bo jest dosłownie tyle. To jest Bruno Banani Not for Everybody. Not for Everybody. I to są, słuchajcie, bardzo męskie perfumy. Bruno Banani w ogóle to jest taka firma, z której kiedyś ja miałam takie perfumy damskie, takie czerwone, wygięte, różowo-czerwone, taka fuksja może bardziej. Też bardzo je lubiłam, tylko były nietrwałe. No ale kiedyś mnie samą nie było stać na jakieś Diory i tak dalej, więc właśnie takie rosmanowskie marki Bruno Banani szły w ruch. To są męskie perfumy, słodkie bym powiedziała. Nie ma w nich świeżości, nie ma w nich brutala. Jeżeli ktoś kojarzy w ogóle perfumy Brutal, to były takie ostre dosyć perfumy i tu nie ma żadnej ostrości. To jest taka dosyć słodycz, jest na 100% to są męskie. Jak je czujemy, no to mamy takie poczucie, że fajne, że przyjemne, że może nie otulające, nie świeże, właśnie bardziej w słodkość idące. Ale tak, ale takie przyjemne dla drugiej osoby. W żaden sposób nie drażniące, w żaden sposób nie przyprawiające ból głowy. I też ta ich trwałość, chociaż męskie perfumy ogólnie cieszą się ogromną trwałością, dlatego że bardzo często w nich jest skóra, jakieś takie nuty tytoniu, coś takiego mocnego, co po prostu trzyma ten zapach, no to te jakąś trwałością nie powalają, ale tak do pracy to są jedne naprawdę fajniejszego zapachu. Tak jak mówię, jak idzie do jakichś klientów do domu, to na pewno one nikogo tam nie męczą. Następne perfumy to kupiliśmy, słuchajcie, na lotnisku. Nie, jak płynęliśmy statkiem do Szwecji, to na tym statku były super ceny perfum. I pamiętam, że kupiliśmy tego Jean Paul Gaultier. Mężczyznę po prostu, nie? Kupiliśmy je, ponieważ po pierwsze mu się strasznie spodobały, chociaż ja mu mówiłam, że to pół Polski tym pachnie. Mówię, się zastanów, bo one są takie oklepane, wszyscy je mają i tak dalej. No ale dobra. Mówi, nie, one są fantastyczne, ja chcę je mieć. Dobra, no. Jak chcę je mieć, no to kupiliśmy. No i one w pierwszym takim otwarciu, ja wręcz jakbym czuła taką miętę delikatną. Będę Wam podawała tutaj, gdzieś z boku, jakie one mają nuty. Natomiast ja tego nie przeczytam i nie przeczytałam tego przed tym filmem. I tak jak pierwszy film mój powstał z tego, co naprawdę czuję, co wybrzmiewa mi w danych perfumach, tak postaram się Wam powiedzieć o tych.
Natomiast być może tych nut, które ja wydaje mi się, że czuję, nie ma ich fizycznie dodanych. Także zrozumcie mnie, że to są tylko i wyłącznie moje spostrzeżenia węchowe. No i ja tu czuję skórę, ale skórę taką z kanapy, miękką. I w sumie wiecie co? One są ładne, one na nim nawet ewoluują, ale ja głównie czuję tę skórę. Ta skóra jakby cały ten zapach obejmuje. Na początku jest tylko takie odetchnięcie, takie jakby nuta mięty gdzieś tam, ale ona się nie przebija przez tą skórę już później. To jest tylko pierwsze psiknięcie i później już się układa właśnie tak bardzo skórzanie, ale to jest taka miękka skóra, nie twarda, z na przykład czegoś teczki, tylko właśnie czuć tę miękkość, rozumiecie? No i głównie ją czuć. One są ładne, ale ja jemu bym ich nie kupiła. Powiedziałabym, że to są dla mnie pospolite męskie perfumy. Nie wybrzmiewa mi w nich nic ponad jakby męskość. Wiecie, czasami jak jest w perfumach męskich jakiś dodatek chociaż kobiecości, jakaś nuta owocu, albo nuta kwiatu, albo tego nie musi być, ale w naszych węchowych coś takiego wyczuwamy, to bardziej mnie ciągnie do takiego faceta. I nie wiem, czy Wy też tak macie, ale naprawdę zwracam uwagę, żeby te perfumy nie były tak jednostajnie męskie, żeby nie były tak jednonutowe. No dla mnie te są jednonutowe. Następne perfumy, słuchajcie, to jest Invictus. I te perfumy spodobały się mi, z tego co kojarzę. I zaraz je... No właśnie, te perfumy spodobały się mi. I te perfumy to jest właśnie przeciwieństwo tego, ponieważ tak jak Wam powiedziałam, ja nie uważam, że męskie perfumy mają być pozbawione owoców czy jakichś kwiatów. Uważam, że to dodaje im pewnej świeżości i dostępności. I te perfumy takie są. Ja tu wyczuwam i owoc, i kwiat. Ale przez to i tak są dalej męskie, bo leżą na czymś takim, na takim podłożu męskim, na jakimś takim drzewie, nie wiem, takim ciemnym. To są perfumy bardzo świeże, to są perfumy bardzo trwałe, one są mega trwałe, słuchajcie, poduszka, wszystko non-stop nimi pachnie, mega trwałe. I one są przepiękne. Bardzo mi się podoba, jak on nimi pachnie. Nie powiem, że to jest tak, że jak on użyje tych perfum, to ja nie lubię go wąchać. Lubię bardzo. Ale ja lubię... Nie muszą być perfumy świeże, ale z jakąś taką nutą, wiecie. To już Wam mówiłam, bo ja się powtarzam. Te perfumy mają po prostu wszystko, czego ja oczekuję od męskich perfum i dlatego one mi się spodobały i ja postawiłam, że on musi je mieć. A kiedyś Wam mówiłam, że pierwsze perfumy, jakie w ogóle zakochałam się w męskich pierwszych perfumach, to było chyba w tagu perfumowym, o którym Wam mówiłam. Ja z tych pudełek korzystam, wszystkich. To było chyba w tagu perfumowym, o którym Wam mówiłam. To były, i teraz Wam o nich powiem, to były 1 Million Paco Rabanne. To są najbardziej chyba znane męskie perfumy. Najczęściej kupowane i przez kobiety dla mężczyzn, i przez samych mężczyzn. I one, o ile miałam wersję damską, i wersja damska jest dla mnie vintage'owa. Bardzo się otoczeniu podoba, ale dla mnie samej jest trochę za mocno vintage'owa. To ta jest słodka. Jest jak z takim... Jest słodko-świeża? Mogą być perfumy słodko-świeże?
I ja tu wyczuwam, słuchajcie, jakiś cukierek. Trochę jakby, to nie jest anyż, taki anyż przełamany jakimś owocem na takiej bazie konkretnej, jakiegoś drzewa sandałowego chyba, albo cedrowego. Są bardzo nieoczywiste i nie do końca męskie. To są perfumy, które jeżeli miałabym dziś kupować czy używać, to nie kupiłabym damskiej wersji 1 Million Paco Rabanne, tylko męską dla siebie. Bo właśnie one mają te takie nuty, też czuję jakiś kwiat, może irys? No one właśnie, to też są perfumy nieoczywiste, które nie idą w jedną stronę, tylko jakichś tytoniowych, ciężkich, mocnych, wino, jakiś whisky albo nie wiadomo co. Nie do końca przepadam za takimi perfumami u mężczyzn. Może do mojego Wojtka takie perfumy też nie pasują, bo ja jego tak nie widzę po prostu. Ja go tak widzę jako taki facet stąpający mocno po ziemi, ale który lubi siebie. Nie przeszkadza mu, że jest taki frywolny. O, i te perfumy są też frywolne. Z wielką chęcią sama bym je używała. Słuchajcie, kolejne perfumy. Tak jak mówiłam, nie ma tego dużo. Ale Acqua di Gio, Giorgio Armani, klasyk nad klasykami, co? Ma wszystko, co mają wszyscy. Właśnie, dlatego ostatnio stawiam na to, żeby przestał mieć wszystko, co mają wszyscy i pachnieć tym wszystkim, czym pachną wszyscy. Ale te perfumy są bardzo świeże i bardzo goryczkowate. Mają w sobie nutę goryczy, czegoś takiego kwaśniejszego. Tu nie ma grama słodyczy. To jest taka kwaśna, zimna świeżość. Wybrzmiewająca bardziej owocowo niż kwiatowo. No, tak bym je opisała. One są bardzo przyjemne, ale ja drugi raz bym tych perfum nie kupiła. I jak będzie się zastanawiał, czy je kupić, czy nie, no to nie zna moje dobre serce. Nie, raczej nie. Jest marka, na którą ja stawiam i kupowałam sobie, testowałam je, niestety na mnie nie mają trwałości, chociaż testowałam dopiero jedne, więc jeszcze przede mną dużo. Ale jeżeli chodzi o taką bardziej męską albo nie tylko, Pumba tam śpi, nie tylko męską, ale też taką uniseksową wersję perfum, to są, słuchajcie, Novelista. I nie wiem, czy znacie, to są perfumy występujące tylko w Notino i ta marka, oni robią przegenialne perfumy. Jeżeli chodzi o zapachy, to jest coś po prostu przepięknego. Słuchajcie, w tych perfumach Novelista Velvet Dusk bardzo czuć grejpfrut położony na piżmie i drzewie cedrowym. Tak, po prostu tak mocno to czuć i tak za bardzo innych nut, nie wiem, czy tam są inne nuty. To jakby jest takie podstawa, która mocno się wybija i mocno czuć. Może troszeczkę tytoniu czuję. Ok, czuję trochę tytoń, który właśnie daje takie dymne poczucie, taki jak z buzi Wam dym wylatuje, to dokładnie to czuć. I przez to właśnie to jest takie, to jest w ogóle są perfumy uniseksowe, nie do końca męskie. I tak, ja też mogłabym je nosić. I w ogóle dzisiaj się niczym nie perfumowałam. Może nie będzie miał mi za złe, że będę pachniała jego perfumami. Ale one są bardzo naprawdę męskie, ale z tymi nutami świeżości, które dają kwiaty lub owoce. Myślę, że tu jakiś kwiat też jest, ponieważ ten grejpfrut jest troszeczkę przełamany. Nie ma takiej tej goryczy grejpfrutowej, czyli ja bym stawiała, że tu jest jeszcze jakiś kwiat, który troszeczkę to przełamuje. Nie wiem jaki.
Nie powiem Wam, bo powiedziałam Wam to, co czuję. Kolejne perfumy, słuchajcie, to są Loewe. To też jest marka niszowa. Już ostatnio Wam o nich opowiadałam. Dla mnie to są najlepsze męskie perfumy, jakie on w ogóle ma. Żałuję bardzo, są to drogie perfumy. Żałuję bardzo, że się zniszczyły i że ja nie kupiłam nic. No bardzo, słuchajcie, oleista formuła już i one lecą. I w ogóle nie pachną. Także tu już nic się nie da z tym zrobić. Wyrzucę mu, bo przecież on tego nie zrobi. O, no to jedne mniej. Dobra. Ale ma jeszcze takie miniaturki i te miniaturki też dostał, nie pamiętam do czego. I oczywiście ma The Stand Hugo Boss. Miałam damską wersję, których bardzo nie lubiłam. Strasznie nie lubiłam. Uważam, że to nie są perfumy dla mnie akurat. Ale ta męska jest niczego sobie, słuchajcie. Męska to jest szok po prostu. No. Męska jest męska. Męska jest wytrawna. Męska jest z nutami drzew. Nie ma tu tytoniu. Chociaż jest coś takiego, może piżmo? Ale tu było piżmo czuć, że to jest na piżmie. Ale tu takie mam wątpliwości. To są perfumy, które pachną dla mnie migdałem zatopionym w whisky i położonym na jakimś drzewie cedrowym. Czuć tu takie alkoholowe nuty, ale przełamane jakąś delikatną słodyczą, jakby takim... Dla mnie nie są to perfumy świeże. Dla mnie są to ciężkie dosyć perfumy i takie konkretne. Tak bym to ujęła. No i zostały jeszcze jedne. To jest Christian Dior, dostępne tylko w jego butiku Spice Blend. I to są perfumy petarda. Petarda. Słuchajcie. I tu to jest taki trochę powrót też do przeszłości, delikatny, ponieważ one bardzo się budują, ewaluują. One wypadają dosyć kremowo na skórze u niego. Bardzo męsko, tu czuć jakieś takie trawy, jakieś takie drzewa z grubą korą, coś starego, wręcz takiego zbutwiałego już. Czuć trochę jakby mech, jakieś takie nuty walizki starej, skórzanej, takiej skali wręcz, nawet nie skóry, popękanej, takiej już brzydkiej, zużytej. No, ale one ewaluują, cały czas się zmieniają, cały czas przychodzi nowa nuta, nowy zapach. Bardzo są męskie. Teraz czuć już taką skórę czystszą, taką jakby nowszą, wręcz wypielęgnowaną. Odrobinę jakiegoś takiego dymnego, taka ulotna dymność gdzieś nawet tu przebija. No, bardzo, bardzo piekielnie interesujące perfumy. I on, jak nimi pachnie, to jest mega interesująco. I one są takie, że bardzo trzymają się skóry, nie do końca eksploatują. Każde z tych eksploatują się na zewnątrz, z tych męskich, które Wam pokazałam. Te nie do końca, bardziej się trzymają go skóry, czyli jak podejdziecie do niego, to czujecie, ale w pewnej odległości już raczej nie. I teraz ewaluowały na coś, nawet bym powiedziała, dosyć świeżego.
No, są niesamowite te perfumy, są inne i moim zdaniem warto się tymi Diora zainteresować, tymi właśnie perfumami butikowymi ich, gdzie tylko u nich w butiku kupicie, bo są naprawdę inne, niekomercyjne. I jeżeli lubicie się wyróżniać, to on jak pachnie tym, to naprawdę jest wyróżniony, bo tego zapachu nie ma, ale tak jak mówię, też jak tymi pachnie Loewe, to był bardzo wyróżniony, bo tymi perfumami też nikt nie pachnie. Tu dostaliśmy, pamiętam, jakąś próbkę i zdecydowaliśmy się na zakup całego flakonu, bo były tak niesamowite, tak pięknie się na nim rozwijały. No, a ja teraz muszę je wyrzucić, no ale trudno się mówi. Także kolekcja jego jest niewielka, ale tak jak mówię, on po prostu nie zużywa za bardzo tych perfum, w związku z tym no to jest bez sensu, żeby miał nie wiadomo ile zapachów. Jak zużyję chociaż jeden, to kupimy może coś nowego i mogę Wam wtedy aktualizować. Ma też pełno różnego rodzaju próbek, które lubi. Ma tu na przykład próbkę też tego Loewe 7. O. No, one właśnie są jak mój szef kiedyś. One wybijają bardzo męsko, ale wiecie czym jeszcze? Dobrze, że teraz tą próbkę znalazłam. One wybijają, słuchajcie, cytrynowo. Bardzo mocno cytrynowo. No przepiękne są te Loewe 7. Weźcie sobie próbkę naprawdę i zobaczcie. Coś nieziemskiego. Kochani, mam nadzieję, że jeżeli może Wasz partner ma teraz jakieś urodziny, a lubi perfumy, to może wiecie już, co mu kupić. Same musicie też wiedzieć i sami musicie też wiedzieć, jakie zapachy preferujecie i co lubicie. Warto jest sięgać po próbki, warto jest sobie testować. Na każdym ciele inaczej one ewaluują, inaczej się utrzymują. My zmieniamy tak naprawdę parametry tych perfum. I będzie pewien film związany z perfumami, który mam w planach zrobić. Nie powiem Wam jeszcze, kiedy on będzie, ale mam nadzieję, że będzie to coś innowacyjnego i że może zainspiruje Was czymś zapachowym, ale nie mogę za dużo zdradzić. To tyle, kochani. Zapraszam Was na kolejne moje filmy. Dzięki, że jesteście. Dajcie subskrypcję, lajka, komentarz. Na wszystko czekam. Buziaczki!